Za chwilę przygotuję przepyszne cachotto z mascarpone, pomidorami, no i aromatycznymi dodatkami. Cześć, nazywam się Tomek Jakubiak i witam Was bardzo serdecznie na nietypowych warsztatach gotowania. A odbędą się one w kilku miejscach na świecie, ale przede wszystkim w Deli for You w Chicago. W kilku, bo ja w Polsce, a Wy tam. Cześć Tomek, witam Państwa. Mam na imię Joanna Antonik. Jestem dyrektorem marketingu największym polskim sklepem spożywczym cały Stanach Zjednoczonych Deli for You Market. Dzisiaj jesteśmy w najnowszej lokalizacji w Algonquin. Tomku, dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie do wspólnego gotowania. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy pioneers takiej akcji po raz pierwszy raz w historii. Będziemy gotować przez ocean. Polska i Stany Zjednoczone. Wow! Dla Państwa do domu chcemy Wam przybliżyć polską kuchnię, pokazać, jakie wspaniałe są polskie produkty, a najważniejsze, że gotowanie to dużo zabawy i świetnie spędzony czas. Mam rację? Oczywiście. Dzisiaj będą ze mną gotować Marta Kichak z Lowell International Food, który jest również współorganizatorem naszej akcji. Lowell International Food jest największym dystrybutorem polskich produktów w USA. Cześć Marta, gotowa? Witam wszystkich. Cześć, gotowa? Super. I oraz gościem specjalnym jest Ewelina Skalaryna, założycielka najbardziej aktywnej chicagowskiej grupy Facebook Mamusie Rodzice w Chicago. Cześć Ewelina. Cześć Asiu. Gotowa? Gotowa. Nie wiem, czemu nie jestem ambasadorem mamuszek w Chicago. Jeszcze nie. Trzeba to zmienić. No to my jesteśmy tutaj gotowi. Tomaszu, oddajemy Ci głos i zabieramy się do gotowania. Ale poczekajcie dziewczyny. Jeszcze wzniesiemy toast. Dziewczyny, to do dzieła. Zdrowie. Zdrowie. Na zdrówko. lepiej gotowało. Teraz jesteśmy gotowi. No, słuchajcie, po włosku. Pierwsze danie, które zaczniemy, to bierzecie się za cebulę, mam tą szalotkę, wszyscy, i przygotowujemy cachotto, czyli polską wersję risotto. Wydaje mi się, że każdy zna tą potrawę, czyli ryż gotowany razem z pozostałymi produktami w delikatnym bulionie, z odrobiną wina. Jest to bardzo proste danie do przygotowania. My dzisiaj zrobimy to po prostu po polsku. Ale wy szybko. Jak Wam tam idzie ta cebulka? Już prawie. Pomału, pomału. Ja myślę, że 2 cebule wystarczą. I już przy okazji możecie sobie rozgrzewać kucheneczkę. Na kuchence, oczywiście na niedużej temperaturze. Wrzucamy masło. Masło. Ewelina, podasz masło? Tam. Łyżkę masła konkretnie. Masła, pamiętajcie, nigdy nie żałujemy. Powiedzmy, że to jest łyżka. Cebulę szarlotkę dlatego użyliśmy, bo ona jest po prostu dużo słodsza od pozostałych cebul i nie będzie taka agresywna w całym daniu. Zwykła cebula jednak jest bardziej wyczuwalna, a tu chodzi o to, żeby to było bardzo delikatne. Na końcu w ogóle pokażę Wam też fajny patent, którego nauczyłem się we Włoszech, którego nie ma praktycznie w żadnych książkach. Co zrobić, żeby to risotto było mega aksamitne, ale to na końcu. Warto zostać i posłuchać. Ty musisz wszystko razem, dobra? Bo ja tam nie dostanę. I cebulę, gdy już macie pokrojoną, to teraz na patelnię. Okej. No i trzeba ją teraz delikatnie oczywiście poddusić. Większy może ogień, co? Żeby ona nie puściła smaku. To teraz czosnek robimy na takiej zasadzie, że nie kroimy go i nie siekamy, tylko go delikatnie miażdżymy. Tak robią Włosi przy robieniu makaronów i przy robieniu właśnie risotto, że nigdy nie dodają całego czosnku, tylko wrzuca się ząbki. Gdy one się już przyrumienią, to wtedy je wyciągamy z powrotem, żeby one nie puściły goryczy. Jak tam u Was? Rumieni się już? Tak, pomalutku. Już. Zapachy ładne. Teraz ogólnie bierzemy kaszę
moją ukochaną jęczmienną, występującą oczywiście w przeróżnych wariantach. Pierwszy mój kontakt z kaszą jęczmienną był na rybach, gdy miałem kilka lat, bo mój dziadek zawsze łapał na pęczak wszystkie płotki i płotkopodobne, więc od tamtej pory totalnie jestem rozkochany w kaszy jęczmiennej. Jest taki duży rodzaj kasz, a dlaczego akurat jęczmienna? Dlaczego jęczmienna akurat? Wiesz co, dlatego, że jest to moja ulubiona kasza, to po pierwsze. Po drugie uważam, że najfajniej się zachowuje właśnie w tej potrawie, jaką jest kaszotto. Gdybym dał gryczaną, to gryczana jednak pasuje bardziej do grzybów, do mięsnych sosów, do takich ciężkich potraw, do zrazów, do mięsa jako dodatek. Kasza jęczmienna świetnie imituje po prostu ryż i w tej potrawie, jaką kaszotto, jest idealnie. Ale użyjemy dzisiaj jeszcze też innej kaszy, która będzie to kasza jaglana, o niej też jeszcze sobie oczywiście opowiemy. Jeżeli tylko chodzi o kaszę jęczmienną, bardzo ważne, żeby wybierać tą perłową, moim zdaniem ona jest najfajniejsza, ale też patrzeć na wielkości, bo kasza jęczmienna występuje w różnych rozmiarach. W Polsce najbardziej popularna jest oczywiście jęczmienna mazurska. To jest ta, która jest drobna i najczęściej występuje. A potem pęczak, z którego można robić pyszne desery, z którego można robić no choćby właśnie zanętę na ryby. A wy jaką najbardziej kaszę lubicie? Gryczaną. Ja też lubię gryczaną. Gryczaną? Gryczaną. No gryczana jest Zdrowa. najbardziej wyrazista. Teraz tą kaszę, która się tutaj rumieni na patelni, trzeba posolić. Dodajemy teraz białego wina. Macie już przyrumienione ładnie wszystko? Czuć już aromaty? Mamy. Tak, pakiet. Jeszcze nie To teraz wypite? białe wino. Jak dużo? No tak. Matko, sporo. Około szklanki. Około szklanki, okej. No, teraz Ale ładnie lalunia. pachnie. I tak naprawdę ta kasza teraz powinna się gotować około 20 minut, żeby była al dente, ale żeby też była już aksamitna. I w tym czasie, gdy ona się gotuje, możemy przygotować sobie właściwie pozostałe składniki. Czyli na przykład posiekać garść oliwek zielonych. Jak tylko zobaczycie, że wino zaczyna odparowywać, to pamiętajcie, żeby od razu dolewać bulionu. Bulionu powinno też pójść około szklanki półtorej. Ogólnie kaszę gotując zawsze trzymamy się parametru 2:1, czyli na jedną porcję kaszy dajemy 2 porcje płynu. Niezależnie od tego, czy jest to wino, czy jest to bulion, czy jest to nawet po prostu woda. Całkiem miło się tak gotuje, nie? Tak? Okej. Super. O, nie wiem jak u Was, ale u mnie już bulion, znaczy wino już odparowało. Czas na bulion? U nas też troszkę. U nas też. Dawaj. To teraz bulion. Okej, I w tym momencie można już wrzucić groszek. Z jakieś 3 łyżki na tą Waszą patelnię. 3 łyżki groszku na Waszą patelnię. Ach. Tyryn, tyryn, tyryn. Kasza powinna się gotować, no już minęło jakieś 4 minuty, więc czekamy. Oczywiście cały czas należy sprawdzać, bo też kasza kaszy jest nierówna. Niektóre bardzo szybko się gotują, niektóre troszeczkę wolniej. A musi koniecznie być al dente, nie może być rozgotowana. Więc czekamy sobie, aż to winko odparuje. Odparowało u Was trochę? Podasz pomidory? Trochę, tak. Pokaż, jak u Ciebie No wygląda. to teraz dodajemy pomidory. Około połowy puszki. Pół puszki. Jak będzie zbyt blady kolor, to więcej pomidorów. Okej, pomieszaj. Przed chwilą dodałem pieprzu, a teraz suszonych pomidorów razem z oliwkami. Okej. No, prawie pół paczki. No trochę dobra. No. U mnie już zgęstniało bardzo ładnie. U nas też. Potrawa już jest czerwona. U nas nawet lepiej niż u Ciebie. O, a jak u Was? U Super. nas jest nawet chyba gęściej niż u Ciebie. Ale nie wiem, czy nie dodać Jest może entuzjazm więcej na pewno. wina. Ale pachnie przepięknie. Moje już prawie gotowe.
Nasze chyba też. U mnie kasza bardzo szybko doszła. Pomidory, jak spróbujecie, to pomidory dały taki bardzo fajny kwasek, który przełamują lekko słone oliwki. Do tego ta kasza, ale za chwilę jeszcze dodam coś, co spowoduje jeszcze łagodniejszy i bardziej aksamitny smak tego dania. No i na końcu oczywiście królową ziół, czyli natkę pietruszki, o której Wam wiem, że nie powiedziałem, bo powiedziałem o kiełkach, ale nie udało mi się kiełków dostać, dlatego podmieniłem to szybko na natkę pietruszki. Risotto akurat uczyłem się robić u mojego kumpla, który mieszka w Rzymie. Jeździłem do niego tam gotować tak na weekendy po prostu, bo na więcej hajsu nie miałem, tylko żeby hostel wynająć. I on był przecudowny szef kuchni, który był szefem kuchni u Martina Scorsese, Matta Damona, DiCaprio, Cameron Diaz, a na końcu u Berlusconiego skończył i w wieku 50 lat otworzył sobie malutki crudo bar, czyli tylko surowe ryby. No, już teraz wrócił do Polski w zeszłym roku i tam do niego jeździłem się uczyć właśnie gotować i on mi pokazywał te wszystkie tajniki, których Włosi używają, a o których kompletnie nigdzie nikomu nie mówią, nie piszą tego w książkach, że na przykład, żeby sprawić, aby risotto było bardziej aksamitne, to do nie wszystkich wersji, ale do tych na przykład z owocami morza czy coś, dodają na końcu łyżkę mascarpone, czyli bardzo tłustej, gęstej śmietany, która sprawi właśnie ten fajny taki moment, że no, co będę opowiadał, sami zobaczycie, jak to zaraz dodacie. Łyżkę mascarpone. I teraz trzeba to ładnie tutaj wmieszać. Mascarpone jest w ogóle też bardzo fajnym zastąpieniem śmietany i nie ma możliwości, że się jakkolwiek, gdziekolwiek zważy, no chyba, że przy robieniu tiramisu na zimno, bo to mi się często zdarza, że mi się tam mascarpone potrafi zważyć. Natomiast dodane do zupy na przykład bardzo fajnie łączy się z cytryną i taki kleks na zupę pomidorową, czy na pyszny chłodnik, czy na botwinkę właśnie z mascarpone i odrobiny cytryny czy limonki. O, Super, ja nigdy nie pomyślałam, że mascarpone można dodać zamiast śmietany. To mamy pierwszy sekret Jakubiaka. Aż się mi po włosku chce śpiewać, tylko szkoda, że nie umiem. No dobra, ja swojego już próbuję. Tak? dziewczyny, próbujcie. Próbujemy. Już tylko wymieszam, bo jest tutaj. Proszę. Pyszne. Dobre? To mascarpone zrobiło całkiem inny smak. Tak. Ja posypię pietruszką na wierzch, a Wy sobie teraz pietruszkę do tej patelni już dorzućcie. Dorzucić, Pietruszkę okej. do patelni dorzućcie, bo ja będę dopiero na talerzu ją układał, jak już będę miał gotowe danie. Moje pachnie wybornie. Jest kaszotto. Gorące? Jest tak pyszne, jest gorący, strasznie w mordę wypala, ale jest tak pyszne, że aż po prostu nie mogę przestać jeść.